Cześć, tu Bartek czeka ze strony universalmemory.pl.com. W całym mnóstwie filmików, które nagrałem do tej pory na kanale, omawiałem zagadnienia czy kwestie związane z tym, jak podwyższony poziom glukozy i przede wszystkim fruktozy będzie oddziaływać negatywnie na całe mnóstwo różnego rodzaju mechanizmów i układów w ciele. Oczywiście nawet to, co ja mówiłem do tej pory, to jest zaledwie wierzchołek góry lodowej, bo tych negatywnych wpływów podwyższonego poziomu glukozy i ponownie szczególnie fruktozy na każdy układ w ciele jest naprawdę mnóstwo. Natomiast oczywiście w związku z tymi filmikami pojawiło się mnóstwo pytań i wątpliwości. Staram się odpowiadać na nie na bieżąco w komentarzach, ale jak to z komentarzami wiadomo, że większość osób i takich nie przeczyta i dodatkowo nawet jak przeczyta, to jest to bardzo niewielka ilość w porównaniu do ilości osób, które oglądają takie filmiki na YouTubie. W tym filmiku mam nadzieję odpowiedzieć na wszystkie te pytania i wątpliwości, ale zanim do tego przejdziemy, warto zacząć od poruszenia bardzo ważnej kwestii. Mianowicie, ja omawiałem w swoich filmikach osobno negatywny wpływ podwyższonego poziomu glukozy oraz osobno negatywny wpływ podwyższonego poziomu fruktozy w organizmie. Pierwsze pytanie, które sobie, że tak powiem, naukowo należy zadać, jak często występują osobno te stany. Okazuje się, że wcale, przynajmniej w tych czasach, nie tak często. W sensie jest możliwe, że będzie występować tylko i wyłącznie podwyższony poziom glukozy i to będzie występować w momencie, kiedy najczęściej ktoś będzie jeść warzywa. Jeśli ktoś je tylko i wyłącznie warzywa, tam większościowo, i oczywiście mówimy tutaj o, nie wiem, jakichś tam warzywach po prostu skrobiowych. W tym przypadku rzeczywiście będzie możliwe występowanie tylko i wyłącznie podwyższonego poziomu glukozy, natomiast podwyższony poziom fruktozy najczęściej nie wystąpi. Z bardzo prostego powodu po prostu nie ma bardzo dużo fruktozy w warzywach. Są oczywiście, wspominałem na kanale, takie rzeczy jak na przykład związki, które nazywają się fruktany w zbożach i nie bez powodu tam jest właśnie fruktany, bo tam są cząsteczki fruktozy. Natomiast jeszcze raz, nie są to duże ilości. Są to na tyle niskie ilości, że wydaje mi się, że w tych naszych po prostu omówieniach tego tematu można to spokojnie zaniedbać. Filmik jest bardzo długi, więc czas na krótką przerwę, a podczas niej mam absolutną przyjemność przedstawić pierwszego sponsora tego odcinka i kanału, firmę Mięsna Paczka. Trzeba przyznać, że firma ta uczyniła niemałą rewolucję, jeśli chodzi o moje przyzwyczajenia zakupowe, ale nie tylko, również takie przyzwyczajenia kulinarne. Mięsna Paczka jest dostawcą mięsa ekologicznego. Jest bezpośrednim dostawcą, czyli słowy mięso, które jest wyprodukowane przez rolników, trafia bezpośrednio do ciebie do domu. Jest to mięso ekologiczne. Mówimy więc o hodowli zwierząt bez antybiotyków. W żadnym momencie hodowli nie są używane antybiotyki, bez żadnych boosterów wzrostu, czyli konwencjonalna, tak jak kiedyś, hodowla zwierząt. Samo właśnie to, że możemy uzyskać mięso tej klasy, tej jakości jest dla mnie absolutnie rewolucyjne, ale bardziej rewolucyjne ze względu na mój minimalizm, jeśli chodzi o zakupy, jest to, jak działa Mięsna Paczka. A działa prosto. Wchodzimy na stronę, zamawiamy paczkę, są gotowe zestawy na przykład mięs, albo możemy skomponować własną. Punkt drugi, paczka taka przychodzi do nas w warunkach chłodniczych, czy jest transportowana w warunkach chłodniczych, ale jest również świetnie zabezpieczona. Tutaj na przykład widać, jak ja rozpakowywałem swoją paczkę, jest zabezpieczona pięknie warstwą bawełny z recyklingu i w środku znajdziemy suchy lód, czyli tak zwany zestalony dwutlenek węgla. I na paczce jest wyzwanie, przynajmniej ja to tak potraktowałem, że tą paczkę, jak ona przyjdzie, możemy nawet do wieczora trzymać sobie w pomieszczeniu bez przekładania do zamrażarki, nie wpłynie to jakby na jakość produktu. I ja swoją odstawiłem na 5 godzin. Rzeczywiście po 5 godzinach, jak ją otworzyłem, mięso było cały czas zimniutkie. Czyli wtedy, jak ta paczka przychodzi, możemy sobie przełożyć to mięso do zamrażarki. I punkt trzeci, jemy. Najzwyczajniej w świecie jemy. I smak tego mięsa to jest naprawdę coś niesamowitego. Ja mogę pokazać właśnie, jak wyglądają burgerki, które dostałem od mięsnej paczki, jak zamawiałem. U nich mięsko, jak sobie pięknie skwierczą i wyglądają świetnie i smakują jak prawdziwe mięso. Jeśli ktoś jadł kiedyś, że tak powiem, mięso od rolnika, to będzie wiedział, że rzeczywiście to jest tak zwany real deal, że tak prawdziwe mięso bez żadnej ściemy. I dostawa jest na całą Polskę. Nie ma tutaj jakby żadnych ograniczeń, ponieważ tych rolników, które zaopatrują mięsną paczkę, jest dużo, więc można się nie wahać, paczka dojedzie do ciebie wszędzie. Jeśli masz ochotę właśnie wypróbować mięsną paczkę, to dostępny jest właśnie, jeśli złożysz zamówienie przez jej stronę, kod zniżkowy 10%, Bartosz 10. Jeszcze raz, ja ze względu na swój minimalizm już zamawiam tylko i wyłącznie mięso właśnie w mięsnej paczce, bo nie muszę błąkać się po sklepach i wiem, że dostaję naprawdę świetne mięso bez ruszania się z domu. Ten łańcuch jakby chłodniczy nie jest przerywany, nie jest tak, że to stoi w magazynie, potem stoi w zamrażarce, dostaję po prostu mięso prosto od rolnika. Serdecznie polecam wypróbować i tyle. Dzięki serdeczne jeszcze raz sponsorowi odcinka, Mięsnej Paczce i wracamy do filmiku. Oczywiście ja też wspominałem już tutaj na kanale, że
Organizm jest w stanie sam wytwarzać fruktozę w większej ilości w momencie, w którym następuje aktywacja tak zwanego szlaku poliolowego. I ten szlak poliolowy jest aktywizowany mocno w momencie, w którym występuje hiperglikemia, a więc podwyższone stężenie glukozy właśnie w krwiobiegu. Przede wszystkim aktywizacja tego szlaku poliolowego będzie występować u osób w stanie przedcukrzycowym i oczywiście u cukrzyków, kiedy to stężenie glukozy jest dosyć mocne, więc warto być świadomym, że tak, nasz organizm jest w stanie endogennie, więc jeszcze raz sam produkować fruktozę w znacznej ilości poprzez szlak poliolowy, jeśli stężenie glukozy jest dosyć znaczące. Natomiast oczywiście, jeśli mówimy o zdrowych osobach, które po prostu, nie wiem, jedzą dużo warzyw, jedzą, nie wiem, tam mięsko, warzywa i tak dalej, to mamy głównie do czynienia z co najwyżej podbiciem poziomu glukozy. Natomiast nie występuje wtedy podwyższone stężenie fruktozy. Ciężko iść w drugą stronę. Praktycznie cokolwiek, co będzie zawierało fruktozę, będzie zawierało glukozę. Jeśli mówimy na przykład o owocach, często mówimy o fruktozie oczywiście w kontekście owoców, bo nawet jakby nazwa tego cukru wzięła się od owoców. Natomiast owoce są mieszankami cukrów, tak? W owocach będziemy mieć fruktozę. Wspominałem, że choćby, nie wiem, teraz tego różnego rodzaju te hybrydyzowane owoce są stworzone tak, że one maksymalizują ilość zawartych tam cukrów. Czyli na przykład, nie wiem, przeciętny banan będzie mieć 8 gram tylko i wyłącznie samej fruktozy. To samo na przykład może być z większym jabłkiem. Będzie to około tam między 6 a 8 gram fruktozy, ale do tego zawsze dochodzi glukoza. Jeśli mówimy o cukrze stołowym, czyli sacharozie, no to jest 50/50, czyli 50% mamy glukozy, 50% fruktozy. I oczywiście przede wszystkim wszystkie przetworzone sywki od soków owocowych, tak to też jest dla osób, które są nieświadome, to jest po prostu przetworzona żywność, jest naprawdę, soki są absolutnie paskudne, owocowe, cola, soki owocowe, różnego rodzaju oczywiście słodycze, lody i tak dalej, one wszystkie będą zawierały mieszanki glukozy i fruktozy, więc warto tutaj podsumowując jakby ten etap naszego omówienia tematu, że możliwe jest odizolowane występowanie podwyższonego stężenia glukozy bez podwyższonego stężenia fruktozy do pewnego momentu, przynajmniej kiedy nie zaczynamy sami produkować fruktozy. Natomiast najczęściej jeśli spożywamy fruktozę, to będziemy mieć kłopot z jednocześnie podwyższonym stężeniem glukozy. Największym właśnie kłopotem w tych wszystkich jakby różnego rodzaju negatywnych wpływach glukozy i fruktozy jest nie jakby odosobnione działanie glukozy i fruktozy, tylko kiedy one będą działać razem. I właśnie to sobie omówimy, dlaczego to jest taki patogenny stan, kiedy będziemy spożywać dużo glukozy i fruktozy, jak one będą niszczyć ciało i dlaczego to jest jednocześnie, a propos właśnie pytań niektórych słuchaczy, dlaczego to jest błogosławieństwo dla sportowców. Natomiast, żeby zrozumieć, dlaczego mieszanki glukozy i fruktozy mogą być takie niebezpieczne i jednocześnie, jeszcze raz, błogosławieństwem dla osób bardzo aktywnych fizycznie, musimy zacząć od odrobiny biochemii. Są to rzeczy, o których ja wspominałem przynajmniej przelotnie na kanale, mianowicie jak transportowana jest glukoza i fruktoza, natomiast tym razem omówimy to sobie ciut bardziej dokładnie. Więc przede wszystkim zacznijmy od transporterów glukozy, które bardzo poetycko nazywają się GLUT. Więc tych glutów jest 14, czyli to jest GLUT 1, GLUT 2 i tak dalej, aż do 14. Transportery GLUT to są, można powiedzieć, takie transportery pasywne, ponieważ one będą wchłaniać glukozę przez tak zwaną pasywną dyfuzję. Mimo że początkowo właśnie jak odkryto te transportery, nazwano je transporterami glukozy, to potem okazało się, że one również będą transportować fruktozę. I wśród tych 14 glutów, te gluty, które będą transportować fruktozę, to są transportery GLUT 2, 5, 8 i 12. Te transportery 8 i 12, one w bardzo tak naprawdę niewielkim stopniu transportują tą fruktozę, natomiast najważniejsze są tak naprawdę transportery dla fruktozy, GLUT 5 i one znajdują się głównie w jelitach i właśnie tam dokonuje się to pasywne wchłanianie fruktozy. I pozostałe te transportery, one będą zajmować się glukozą, natomiast jeszcze raz przede wszystkim te transportery GLUT 2 i 5 będą zajmować się wchłanianiem fruktozy. I jeśli chodzi o z kolei, mówiliśmy, że gluty, one są odpowiedzialne za pasywne wchłanianie, tą pasywną dyfuzję glukozy, natomiast istnieją jeszcze dwa rodzaje aktywnych transporterów, które będą aktywnie wchłaniać, czy można powiedzieć transportować glukozę i one nazywają się SGLT. I mamy dwa rodzaje tych transporterów. Mamy SGLT1 i SGLT2. Te nazwy to pochodzą od tego, że to są Sodium Glucose Link Transporters, czyli transportery glukozy połączone przez sód, ponieważ rzeczywiście jakby właśnie ten minerał, czyli sód odpowiada za wchłanianie czy transport tej glukozy. I SGLT2
od niego zacznę, chociaż nie na nim się będziemy skupiać, jest popularny, ponieważ inhibitory tego SGLT2 występuje w nerkach. Inhibitory tego transportera SGLT2 są bardzo popularne wśród osób, które mają kłopoty metaboliczne, stan przedcukrzycowy, zespół metaboliczny, czy już cukrzyków i nazywają się flozyny. Czyli innymi słowy, jeśli zablokujemy sobie transportery SGLT2 w nerkach, to one po prostu nie będą dalej tam wchłaniać, one odpowiadają za 90% reabsorpcji glukozy w nerkach. Jeśli je sobie zablokujemy, to zaczniemy glukozę wysikiwać. Więc to są te transportery SGLT2. Natomiast nas w ramach tego filmiku będą obchodzić przede wszystkim transportery SGLT1 i one znajdują się w jelitach. Kiedy już wiemy, co wchłania co, musimy sobie omówić, dlaczego właśnie te wszystkie transportery są takie ważne, jeśli chodzi o niebezpieczeństwo mieszanych glukozy i fruktozy. Przełom, jeśli chodzi o rozumienie tego tematu wchłaniania cukrów, bym powiedział, nastąpił mniej więcej w 2000 roku. Wtedy wydano, czy opublikowano takie bardzo przełomowe badanie, które pokazało, jaki jest limit absorpcji glukozy. To znaczy, niezależnie od tego, ile my tej glukozy wciśniemy do organizmu, jaka jest maksymalna ilość glukozy, którą jesteśmy w stanie wchłonąć. To zagadnienie było omawiane w kontekście sportowców. No bo jeśli mówimy właśnie o sportowcach, osobach bardzo aktywnych fizycznie, ilość cukru, które jesteśmy w stanie dostarczyć do organizmu i ilość cukru, która jest w stanie być wchłonięta, zaabsorbowana przez organizm, będzie w stanie wyznaczać między innymi regenerację organizmu, regenerację mięśni po bardzo intensywnym wysiłku. I w ramach tego badania z 2000 roku okazało się, że przepustowość tego transportera aktywnego glukozy w jelitach SGLT1 wynosi 60 gram glukozy na 1 godzinę. Innymi słowy, oczywiście tam było wiele różnego rodzaju eksperymentów, które doprowadziły do tego wyniku. Próbowano na przykład wciskać sportowcom, cyklistom 100 gram glukozy naraz po intensywnym wysiłku i obserwowano, ile się tego wchłania. I nieważne jak kombinowano, okazało się, że te transportery SGLT1 są w stanie wchłaniać 1 gram glukozy na 1 minutę i właśnie w ten sposób dochodzimy do tej ładnej, równej liczby, że jesteśmy w stanie w organizmie wchłaniać 60 gram glukozy w przeciągu 1 godziny. No i oczywiście powstało pytanie, jeśli chcielibyśmy zwiększyć regenerację mięśni, to czy można to dalej zrobić? Ewidentnie glukoza nie jest odpowiedzią, bo większe dawki glukozy, które były podawane sportowcom, doprowadzały tak naprawdę do rozwolnień jakiegoś tam nieżytu jelitowego. I w związku z tym właśnie zaczęto kombinować, ale co jeśli chodzi o transportery fruktozy? Czy jeśli będziemy dostarczać jednocześnie fruktozę z glukozą, to uda się wchłonąć więcej tych cukrów? I odpowiedź okazała się jak najbardziej. Okazało się, że organizm jest w stanie niezależnie od wchłaniania glukozy jednocześnie wchłaniać fruktozę właśnie poprzez ten transporter GLUT5. I okazało się, że jesteśmy w stanie wchłaniać fruktozę w ilości maksymalnie 30 gram fruktozy na 1 godzinę. Innymi słowy, ten transporter GLUT5, który praktycznie wyłącznie będzie funkcjonować w kontekście fruktozy, jest w stanie dostarczyć 0,5 grama fruktozy na 1 minutę. Co ciekawe, nie jest tak, że ten GLUT5 z miejsca będzie wchłaniać olbrzymie ilości fruktozy. Im bardziej ten transporter SGLT1 zbliża się do swojego maksimum przepustowości, czyli innymi słowy do tych 60 gram glukozy na godzinę, tym bardziej transporter fruktozy staje się aktywny aż do tego właśnie poziomu 30 gram fruktozy na godzinę. Czyli innymi słowy okazało się, że maksymalne wchłanianie jednocześnie glukozy i fruktozy będzie wynosiło 60 gram glukozy na godzinę, 30 gram fruktozy na godzinę. Innymi słowy, jesteśmy w stanie, jeśli będziemy dostarczać mieszanki glukozy i fruktozy, 90 gram tych cukrów w przeciągu 1 godziny. No i właśnie, na czym polega to błogosławieństwo dla sportowców czy osób aktywnych fizycznie? Tak jak oczywiście już gdzieś tam wspominałem półsłówkiem, to jest absolutna maksymalizacja regeneracji organizmu, regeneracji mięśni. Szczególnie jeśli ktoś będzie uprawiać te sporty, mówiąc kolokwialnie, chociaż uważam, że nie jest to poprawna nazwa, aerobowe, tak? Od właśnie kolarstwo, bieganie i tak dalej. To badanie, czy badania, które potwierdziły najlepszą możliwą mieszankę glukozy do fruktozy, aby maksymalizować wchłanianie tych cukrów i regenerację mięśni, wyszło dopiero w 2015, więc bym powiedział, no są to relatywnie do tego, co jest gdzieś tam nauczane na uczelniach, wciąż świeżynki. Jeśli chodzi o mieszanki napojów, które będą w stanie regenerować maksymalnie sportowców, którzy trenują intensywnie,
to jest mieszanki, które będą zawierały stężenie glukozy do fruktozy 2:1. Z tego punktu widzenia możemy powiedzieć tak, jak najbardziej takie mieszanki dla osób, które są bardzo aktywne fizycznie, będą super. Jeśli pomyślimy, ile osób w społeczeństwie jest naprawdę aktywnych fizycznie, i to szczególnie mówimy o takiej mocnej tej aktywności fizycznej. Wydaje mi się, że nie jest szokujące, bardzo niska liczba, ja już podawałem tą statystykę tyle razy na kanale. W Polsce według tych oficjalnych statystyk będziemy mieć, jeśli chodzi o osoby zdiagnozowane, mniej więcej 1,5 miliona osób z cukrzycą i około 2,5 miliona osób w stanie przedcukrzycowym. Czyli olbrzymia część populacji ma naprawdę kłopoty metaboliczne i jeszcze raz to są osoby tylko i wyłącznie zdiagnozowane. W tym momencie odkryjmy się od sportowców jeszcze raz. Jeśli ktoś jest bardzo aktywny fizycznie i będzie spożywać takie mieszanki, to tylko może ewentualnie pomóc w regeneracji mięśni. Kluczową kwestią jest przepalenie po prostu tych cukrów, przepalenie tej energii. Jeśli ktoś jest w stanie to zrobić, to ok. Tak samo jeśli ktoś jest relatywnie aktywny fizycznie, natomiast nie spożywa też aż takiej ilości tych mieszanych glukozy i fruktozy, też nie powinno być żadnego kłopotu. Najważniejsze jest to, czy my jesteśmy w stanie przepalić właśnie te cukry. No bo właśnie, co dzieje się, kiedy nie jesteśmy w stanie ich przepalić? Innymi słowy, jak to działa na przeciętnego, jak to się mówi, Kowalskiego, w momencie, w którym ktoś ma średnią dietę albo kiepską dietę i siedzi na dupie. Tutaj zaczyna się cały koszmar i chciałbym właśnie omówić jakby z czego ten koszmar wynika. Główną gwiazdą i to bardzo, bardzo negatywną gwiazdą jest tutaj mleczan. Natomiast oczywiście zanim dojdziemy do tego mleczanu, warto wspomnieć, że samo podwyższone stężenie glukozy, czyli ta jakby podwyższona glikemia, nawet na poziomie 140 mg na decylitr już będzie działać negatywnie, choćby między innymi na nerwy. Właśnie dlatego osoby, które mają różnego rodzaju nerwobóle, kiedy obniżają stężenie glukozy, czują ulgę, jeśli chodzi o ból. Ja omawiałem w innym tutaj odcinku na kanale, że stężenie glukozy na poziomie już 120 mg na decylitr jest w stanie znacznie upośledzić funkcjonowanie układu odpornościowego. Czyli innymi słowy będziemy mieć immunosupresję i żeby było ciekawe, immunosupresja, czyli to obniżanie aktywności układu odpornościowego jest jednym z cech kancerogenów, czyli tych związków, które będą wywoływać nowotwory. Ponownie podsumowując króciutko, podwyższone stężenie glukozy będzie już bardzo negatywne, natomiast wychodzi na to, że to jest jakby jedna negatywna rzecz, która się dzieje, natomiast właśnie tą prawdziwą negatywną gwiazdą jest tutaj mleczan. I skąd powstaje mleczan? Oczywiście w takich typowych warunkach będzie produkowany choćby w mięśniach, w momencie, w którym pomachamy sobie rękami, jest jakikolwiek wysiłek fizyczny, nawet mamy osobny szlak, żeby ten właśnie mleczan, który będzie powstawać w mięśniach, on był konwertowany dalej w glukozę. Ten cykl nazywa się cykl Corriego, Corey Cycle. I żeby było jasne, to jest jakby zupełnie naturalny organizm, po prostu w momencie, w którym zaczyna się jakaś tam aktywność fizyczna, te mięśnie zaczynają pracować, produkujemy mleczan, organizm, już nie opisując całego tego mechanizmu, będzie przekształcać to koniec końców w glukozę. I w warunkach jakby typowo fizjologicznych właśnie nie jest to żaden kłopot. Kłopot zaczyna się pojawiać w momencie, w którym zaczynamy spożywać glukozę albo osobno fruktozę, chociaż tak jak mówiliśmy, jest to właściwie niewykonalne, albo najgorzej, kiedy będą mieszanki. I teraz czemu? Po pierwsze, fruktoza jest dużo gorsza, dużo gorsza od fruktozy. W momencie, w którym spożyjemy fruktozę, mniej więcej 1/4 całej fruktozy, którą spożyjemy, jest przekształcana na mleczan. I to są tak naprawdę często 10-krotnie większe ilości niż po prostu ten mleczan wytwarzany w warunkach fizjologicznych. Czyli to są, jakby można powiedzieć, nienaturalnie duże ilości tego mleczanu. Jeśli chodzi o glukozę, to jest znowu osobna ciekawa kwestia. Zwyczajnie glukoza jest rozkładana na ścieżce przede wszystkim glikolizy. Ta glukoza jest przekształcana przede wszystkim, czy rozkładana, metabolizowana w związek, który nazywa się pirogronian. W dalszej kolejności może powstać właśnie w tej ścieżce glikolizy mleczan. Natomiast czy on powstaje zwyczajnie w normalnych warunkach, kiedy, nie wiem, mamy właśnie osobę aktywną fizycznie, zdrową metabolicznie, czy ten mleczan powstaje w dużych ilościach z glukozy? Odpowiedź brzmi nie. Najzwyczajniej w świecie organizm nie chce produkować dużych ilości tych mleczanów w procesie glikolizy. Natomiast zawsze jest jakieś ale. Im większe ilości glukozy spożyjemy, tym więcej mleczanu zaczynamy produkować. Zaraz sobie wyjaśnimy, w jakich warunkach to ta produkcja mleczanu zaczyna być zwiększona. Innymi słowy,
Fruktoza sama z siebie będzie produkować mniej więcej, czy 1/4 fruktozy będzie rozkładana na mleczan. Jeśli chodzi o glukozę, przy niskim stężeniu, tej niskiej stosunkowo glikemii, 100 parędziesiąt, 120, 140, nie będziemy jeszcze produkować dużo mleczanu, ale im wyższe stężenie tej glukozy, tym więcej mleczanu będziemy produkować. Za zwiększone stężenie mleczanu będzie odpowiadać parę mechanizmów, które absolutnie pięknie się zazębiają w tej całej symfonii zniszczenia i napędzają. Przede wszystkim możemy zacząć od tego, że jeśli będziemy mieć zwiększone stężenie mleczanu, a przypominam, że nawet jeśli spożyjemy stosunkowo niewiele glukozy, ale będzie też fruktoza, to sama fruktoza już będzie podbijać stężenie mleczanu. Więc im większe stężenie mleczanu, tym niższa insulinowrażliwość. Innymi słowy, tym ciężej wymieść przede wszystkim glukozę z krwiobiegu, czyli ta glukoza będzie się raczej dłużej tam gromadzić. I oczywiście potem jeszcze mówię parę czynników, które może zaostrzyć ten stan. Czyli po pierwsze, więcej mleczanu równa się zmniejszona insulinowrażliwość, czyli poziom glukozy pozostaje w krwiobiegu na dużo dłużej niż pozostałoby w innym stanie. Natomiast najpiękniejsze w tym wszystkim jest to, że w momencie, w którym będzie mieć podwyższony poziom glukozy, dochodzi do zjawiska, które się nazywa pseudohipoksja. Hipoksja zwyczajnie to jest niedotlenienie organizmu. Po prostu ładna medyczna nazwa na niedotlenienie organizmu. I oczywiście ta hipoksja będzie występować w wielu różnych warunkach. Ona może występować u palaczy, ona będzie występować u osób, które będą gdzieś tam wspinać się na większe wysokości. Natomiast zwiększone stężenie glukozy jest w stanie wywołać pseudohipoksję, czyli pseudo-niedotlenienie organizmu. I konsekwencje tego są niesamowicie poważne. Po pierwszą konsekwencją jest właśnie to zazębienie. Akurat w procesie glikolizy glukoza będzie przekształcana w dużej ilości mleczanu w warunkach niedotlenienia, kiedy występuje niskie stężenie tlenu. I oczywiście w tym przypadku nie jest tak, że rzeczywiście jest niskie stężenie tlenu w organizmie, a organizm dokładnie tak to odczuwa, ponieważ mleczan aktywizuje związek, który się nazywa HIV. Nie jest to najpiękniejsza nazwa, ale HIV-1-alfa, czyli najczęściej nazywany po prostu HIV-1. I to jest jakby czynnik indukujący hipoksję. Czyli w momencie, w którym mleczan aktywizuje ten czynnik właśnie po prostu jest zwyczajnie aktywizowany, kiedy mamy niskie stężenie tlenu w organizmie. Wracając do tej naszej pętli, w momencie, w którym po prostu większej ilości mleczanu aktywizują ten HIV-1, to w procesie glikolizy coraz więcej glukozy jest przekształcanych w mleczan. Powstaje nam taka piękna, magiczna pętla, że zaczynamy produkować olbrzymie ilości mleczanu, zdecydowanie tak zwane suprafizjologiczne, zdecydowanie ponad te poziomy fizjologicznej ilości mleczanu. Dlaczego ten mleczan jest taki kłopotliwy w momencie, w którym mamy tą pętlę, bo to jest po prostu podstawa tylu chorób. Pierwszą konsekwencją jest coś, o czym wspominałem już w jednym z filmików z serii, który nazywałem Tryptyk o żelazie, że ten czynnik HIV-1 będzie w stanie obniżyć poziom hepcydyny, takiego hormonu w wątrobie i sprawić, że w momencie, w którym ta hepcydyna jest obniżona, będziemy wchłaniać dużo więcej żelaza. Podwyższony poziom żelaza u osób, u których nie wykryto hemochromatozy i innych zaburzeń jakby genetycznych związanych ze zwiększonym wchłanianiem żelaza, jest objawem chorób metabolicznych. Miałem mnóstwo osób, które gdzieś tam właśnie ten filmik oglądały i mówiły, że poszłam do lekarza i mam bardzo podwyższony poziom, między innymi ferytyn, mam bardzo podwyższony poziom żelaza, a lekarz mówi, taka moja uroda. Nie jest to taka twoja uroda, najprawdopodobniej jesteś chory metabolicznie, może już jest cukrzyca, może jest stan przedcukrzycowy i po prostu jednym z symptomów, nawet to może być wczesny symptom, jest to, że będziemy mieć podwyższony poziom żelaza. I tutaj właśnie te wszystkie mechanizmy, które opisałem, jednym z ich objawów będzie właśnie to, że będzie występować podwyższony poziom żelaza w organizmie. A to też między innymi oznacza, podwyższony poziom żelaza w organizmie, że będziemy mieć podwyższony poziom tak zwanych wolnych jonów żelaza, które nie są niczym związane i niestety żelazo, które nie jest związane w większości z różnego rodzaju transporterami w naszym ciele czy białkami, jest to do siebie, że cholernie szybko się utlenia. I w momencie, w którym się utlenia, na przykład choćby w reakcji tak zwanej popularnej reakcji Fentona, dochodzi do olbrzymiego stresu oksydacyjnego, który występuje rzeczywiście na potęgę osób chorych metabolicznie i właśnie ten duży stres oksydacyjny jest spowodowany między innymi tym, że jest zwiększony poziom u wielu z tych osób żelaza. Drugą kwestią, i bym powiedział chyba najbardziej poważną, jest powstawanie nowotworów. Oczywiście dla wielu osób jest to temat kontrowersyjny. Wydaje mi się, że do tej pory oczywiście stanowisko w medycynie jest to, że to po prostu nowotwory się przydarzają. Oczywiście tych nowotworów jest coraz więcej i zwala się na różnego rodzaju toksyny i tak dalej, które, żeby było jasne, mają oczywiście wpływ na rozwój nowotworów. Natomiast
Istnieje w medycynie tak zwana teoria metabolicznego powstawania nowotworów, którą i właśnie część z tych mechanizmów, które wyjaśniałem, opowiadają, jak powstają nowotwory w ciele. I oczywiście wiele z tych badań jest naprawdę bardzo świeżych, ale jeśli chodzi o moją opinię, to jest jeden z klasyków, że rzeczywiście genetyka ładuje pistolet, styl życia i dieta pociąga za spust. Czyli innymi słowy, nawet jeśli ktoś ma predyspozycje genetyczne, absolutnie nie znaczy to, że wystąpi nowotwór. Natomiast właśnie tymi rzeczami, dużą konsumpcją glukozy i fruktozy można bez problemu wywołać chorobę nowotworową, ale też uwaga, tych badań też jest mnóstwo, ja będę je publikować na kanale. W momencie, w którym ktoś ma nowotwór, wycinanie glukozy, wycinanie fruktozy daje absolutnie fantastyczne wyniki terapeutyczne, nawet jako tak zwana monoterapia, czyli samoistna terapia, bez połączenia z terapiami konwencjonalnymi. Ale wróćmy sobie właśnie do tego, jakie jest podłoże powiedzmy tego podwyższonego stężenia mleczanu, a wywoływania nowotworów. Ja tutaj publikowałem już chyba ponad rok temu takie badania, które pokazywały dosyć jasno, że zwiększone stężenie mleczanu będzie w stanie mutować komórki. Czyli innymi słowy, w momencie, w którym to stężenie mleczanu jest fizjologiczne, nic nie będzie się działo z komórkami. Jeśli podwyższymy stężenie mleczanu tymi mechanizmami właśnie, tylko ja w tym filmiku nie omówiłem jakby tych mechanizmów, jeśli podwyższymy stężenie tymi mechanizmami mleczanu, mleczan jest w stanie mutować różnego rodzaju zdrowe komórki, które potem mogą stać się komórkami nowotworowymi. I udowodniono to m.in. dla komórek raka piersi, udowodniono to m.in. dla niedrobnokomórkowego raka płuc. I jestem pewien, że udowodnią to dla wielu innych nowotworów w dalszej przyszłości. I teraz skąd moja pewność? Ponad 100 lat temu już udowodniono tak zwany, czy właściwie wtedy to jeszcze bardziej teoretycznie opracowano tak zwany mechanizm rozmnażania się nowotworów, proliferacji komórek nowotworowych, który nazywa się efekt Warburga. I ten efekt Warburga, jeśli ktoś nie kojarzy, będzie polegać na tym, że komórki nowotworowe, one będą wchłaniać olbrzymiej ilości glukozy. Czemu one wchłaniają olbrzymiej ilości glukozy? Ponieważ są absolutnie fatalne, jeśli chodzi o proces glikoizy. One potrzebują mnóstwo glukozy właśnie dlatego, że ten jakby zwyczajna ścieżka glikoizy, gdzie po prostu ta glukoza jest przekształcona w pirogronian i leci jakby te metabolity dalej, to nie działa efektywnie w komórkach nowotworowych. Co robią więc komórki nowotworowe? Będą absorbować olbrzymie ilości glukozy i przekształcać tą glukozę w mleczan. Będą przekształcać olbrzymie ilości glukozy w olbrzymie ilości mleczanu i tworzyć warunki niedotlenienia w organizmie. Tych badań to już są tysiące na temat nowotworów, które pokazują, że komórki nowotworowe będą tworzyć właśnie takie środowisko hipoksyjne, hipoksji, gdzie jest niedotlenienie. Więc okazuje się, że my sami, w momencie, w którym będziemy spożywać bardzo duże ilości glukozy, albo powiedzmy nawet umiarkowane glukozy i fruktozy, tworzymy absolutnie identyczne środowisko, czy może tak, identyczne, to jest przesada, bardzo podobne. Czyli tworzymy niedotlenienie, tylko oczywiście to nie jest typowa hipoksja, tylko pseudohipoksja i w tych warunkach będziemy produkować olbrzymie ilości mleczanu, który jest w stanie mutować zdrowe komórki. To jest jeden z moim zdaniem najciekawszych absolutnie tematów, jeśli chodzi o medycynę, dietetykę, onkologię, że tak powiem, to są wszystko po prostu dziedziny, które się zazębiają, które zostały opisane w ciągu ostatnich paru lat. Warto wiedzieć o tym teraz, bo zanim to w ogóle będzie moim zdaniem wdrożone w jakikolwiek powszechny sposób do systemu akademickiego nauczania, będzie wdrożone, prawdopodobnie niewiele lat. Tak jak mówiłem wielokrotnie, medycyna akademicka idzie tutaj, a niestety literatura kliniczna bardzo często idzie będzie iść równolegle i bardzo rzadko się przecinają, chyba że chodzi właśnie o leki tak naprawdę. Żeby było śmiesznie, w momencie, w którym już nowotwór powstał, mleczan będzie dodatkowo pełnić funkcję nasilania procesu glikoizy, czyli ta glukoza będzie jeszcze szybciej rozkładana i właśnie między innymi w mleczan i będzie zwiększać absorpcję glukozy. I to pokazano, tutaj wrzucę badanie między innymi właśnie jeśli chodzi o niedrobnokomórkowego raka płuc. Natomiast omówiliśmy sobie właśnie kwestię powstawania nowotworów, omówiliśmy sobie, jak te mechanizmy są w stanie wpłynąć na podwyższenie poziomu żelaza. To będzie wpływać między innymi też na takie klasyki jak podwyższenie ciśnienia. Dlatego 2 filmiki temu mówiłem, że warto mierzyć między innymi ciśnienie regularnie, ponieważ podwyższenie ciśnienia jest bardzo ważnym znakiem, szczególnie jeśli to ono dosyć szybko
się pojawia tego, że coś dzieje się nie tak w ciele. I właśnie mieszanki glukozy i fruktozy, szczególnie właśnie kiedy będziemy zwiększać ilość fruktozy, będą w stanie samoistnie podwyższać ciśnienie. Jeśli dodamy, i teraz już zaczynamy wchodzić tutaj na nasze typowe jakieś różnego rodzaju polskie, amerykańskie diety, jeśli dodamy do tego sól, zaczyna się pojawiać masakra. I oczywiście ja zademonstrowałem w jednym filmiku, który był dedykowany niskociśnieniowcom, czyli w tym filmiku mówiłem, że jeśli ktoś ma bardzo niskie ciśnienie, nie chce brać jakichś leków, kombinować i tak dalej, bardzo łatwym sposobem, bardzo szybkiego podbicia sobie ciśnienia, bo glukoza i fruktoza są szybko absorbowane, jest wypicie mieszanki albo glukozy z solą, albo glukozy i fruktozy z solą. Ponieważ już nie rozwlekając dalej tych mechanizmów, i glukoza i fruktoza będą powodowały retencję sodu. Czyli jeśli wypijemy sobie właśnie taką mieszankę glukozy i fruktozy, to może być cola, to może być sok, to może być nawet kromka z masłem, czyli głównie glukoza, i dodamy do tego soi, czyli jednak znaczącej ilości sodu, to nagle będzie dochodziło do wymiatania między innymi argininy, czyli takiego aminokwasu, z którego jest produkowany tlenek azotu, czyli ten gazotransmitter, który rozszerza naczynia krwionośne, i powstaje podwyższenie ciśnienia. Innymi słowy, bo warto to podkreślić, to nie są rzeczy teoretyczne. Można sobie jeszcze raz spożyć mieszankę glukozy i fruktozy albo większej ilości glukozy, spożyć trochę soi i zobaczyć, jak szybko ciśnienie pójdzie w górę. To jest kwestia dosłownie często 20-30 minut i nagle się okazuje, że to ciśnienie może pójść 10-15 na przykład punktów, jeśli chodzi o samo ciśnienie skurczowe. No sobie wyobraźmy, co się dzieje, kiedy ktoś po prostu ma taką dietę codziennie. Jeden z wielu powodów, dla których mówiłem, że duże ilości soli absolutnie nie są problematyczne, w momencie, w którym ktoś spożywa niskie ilości glukozy i fruktozy. Wtedy po prostu te wyrzuty insuliny są na tyle niskie, że po prostu nie będzie dochodziło do nadmiernej absorpcji i nadmiernej retencji, przede wszystkim właśnie sodu. Innym czynnikiem, który również omawiałem, jest jak zwiększone stężenie glukozy może wpłynąć negatywnie na apetyt. Innymi słowy, kiedy insulina idzie w górę, a potem zaczyna spadać, będziemy wytwarzać znaczące ilości greiny, czyli tego hormonu głodu. Oczywiście to uproszczając znacząco cały temat. Ale sama fruktoza również jest w stanie znacząco podbić czy rozregulować te ośrodki sytości. Więc właśnie, kiedy połączymy glukozę i fruktozę, nagle się okazuje, że zaczynamy jeść więcej niż powinniśmy. Czyli znowu zaczyna się zazębiać po prostu kolejna jakby ta pętla zniszczenia. Najpiękniejsze w tym wszystkim jest, kiedy właśnie sama glukoza i fruktoza, mówiliśmy, jest kłopotem. A dodamy do tego znacznej ilości soi, zaczyna się robić masakra. Czy można tą masakrę zwiększyć? Oczywiście, że można. Czym? Tłuszczami. W momencie, w którym zaczynamy właśnie mieszać tłuszcze z cukrami, jest aktywizacja tak zwanego cyklu Randla. Organizm ma kłopoty z utlenieniem, czyli tak to się mówi spalaniem kolokwialnie, ma kłopoty z utlenieniem i glukozy, i kwasów tłuszczowych. Dochodzi po prostu do tego, że jest taki zator w krwiobiegu, i ta glukoza nie jest szybko wymiatana, i te kwasy tłuszczowe nie są szybko wymiatane i zaczyna dochodzić do znaczących stanów zapalnych. Oczywiście początkowo to są takie subkliniczne, czyli słabo wykrywane między innymi różnego rodzaju badaniami interleukin. Stany zapalne dopiero potem zaczynają się robić na tyle mocne, że będzie je widać w badaniach stanów takich popularnych markerów stanów zapalnych, jak choćby odczyn Biernackiego i białko reaktywne C. I oczywiście to jest tylko znowu wierzchołek góry lodowej, tych mechanizmów będzie dużo więcej, natomiast wszystko będzie zaczynało się właśnie od tego, że ciało będzie wchłaniać znaczące ilości i glukozy, i fruktozy, czyli sama glukoza pół biedy, ale kiedy zaczynamy łączyć te cukry, zaczynamy wchłaniać tego na tyle dużo, że dochodzi do tej pseudohipoksji, pseudoniedоtlenienia, i w tym procesie zaczynamy produkować znaczne ilości m.in. mleczanu, co będzie doprowadzało do m.in. zmniejszenia insulinowrażliwości. I tragedia jest gotowa. Oczywiście, żeby było jasne, tragedie powstają z czasem, tak? Często to nie jest rok, to nie jest 2, to nie jest 5, to nie jest 10. W zależności o jakim nowotworze mówimy, snuje się szacunki, że ten proces kancerogenezy, czyli powstawania nowotworów, będzie wynosić 10-15 lat, więc, że tak powiem, na wszystko trzeba zasłużyć, na wszystko trzeba zapracować. Jeszcze warto dodać a propos tego cyklu Randla, że sama glukoza będzie aktywizować mechanizm, który nazywa się lipogeneza de novo, czyli innymi słowy produkcja lipidów, do których należą m.in. trójglicerydy, od nowa. Czyli innymi słowy, często jak ludzie mają podwyższony poziom trójglicerydów, to myślą, jeśli trójglicerydy, tak, to są tłuszcze, to będzie kwasy tłuszczowe, no to jedzenie tłuszczy będzie to powodować. I okazuje się, no nie bardzo tak naprawdę. Najczęściej te kłopoty z podwyższonym poziomem trójglicerydów będą wynikać z tego, że ktoś
Po pierwsze, je dużo węglowodanów, które jeszcze raz aktywizują ścieżkę produkcji tych lipidów w organizmie, ale też przede wszystkim dużej ilości fruktozy, bo fruktoza jest przekształcana, też już omawiałem tą ścieżkę, w octan, czyli krótkołańcuchowy kwas tłuszczowy, dlatego znaczne ilości konsumowanej fruktozy będą przyczyniać się bardzo szybko do rozwoju niealkoholowego stłuszczenia wątroby. Sam alkohol będzie produkowany, z alkoholu będzie produkowany octan. Te ścieżki metabolizowania i fruktozy i alkoholu są bardzo podobne, więc w ten sposób będziemy też produkować bardzo znaczące ilości triglicerydów, czyli stąd między innymi właśnie mam duże ilości triglicerydów, duże ilości glukozy i nie bardzo jesteśmy w stanie to wymieść z organizmu. Jeśli sobie tak człowiek pomyśli, skupimy się na tych liczbach, że jesteśmy w stanie wchłonąć 60 gram glukozy na godzinę i 30 gram fruktozy na godzinę, czyli w sumie 90 gram cukrów. Okazuje się, że nie jest naprawdę szalenie skomplikowane, żeby to zrobić, szczególnie jeśli, jeszcze raz, te konsekwencje będą nasilone, jeśli dodamy po prostu do tego tłuszcze i dodatkowo obsypiemy to solą. Bo spójrzmy na McDonalda. Co się dzieje w momencie, w którym ktoś wypije mniej więcej pół litra coli? Okazuje się, że właśnie jeśli wypije się pół litra coli, już mamy mniej więcej parędziesiąt gram wypitych glukozy i parędziesiąt gram fruktozy. Czyli sama taka połówka, pół litra coli, jeśli ktoś nie jest w tym stanie zapotrzebowania energetycznego, czyli nie ćwiczył, jeśli ktoś po prostu gdzieś tam, nie wiem, po prostu nie bardzo się ruszał, w ciągu dnia pójdzie do McDonalda, wypije sobie taką kolę, teraz je jakieś przesolone frytki, czyli olbrzymia dawka glukozy, która będzie między innymi wymiatać, jak ja opisałem to w filmikach, różnego rodzaju witaminy i minerały z organizmu, co uposiadza różnego rodzaju systemy w ciele, obsypane bardzo obficie solą, tak? I oczywiście jest tam mnóstwo tłuszczy nienasyconych, które będą w stanie same z siebie powodować te tłuszcze roślinne, stany zapalne. I do tego znowu jakieś tam tłuste burgerki i tak dalej. No to jest już masakra gotowa. Ale oczywiście nawet w warunkach domowych można to robić. Tak, jeśli ktoś uważa, że kompoty są zdrowe, czy soki, różnego rodzaju, gratulacje. Wystarczy sobie trzasnąć szklankę czegoś takiego, kopę ziemniaków, na deser po prostu jakąś paterę owoców i będziemy mieć to samo. Tak, będziemy mieć po prostu to samo, tylko oczywiście wtedy nasze nastawienie jest, no przecież zjedliśmy kopę ziemniaków, zjedliśmy, nie wiem, parę zdrowych owoców, sok owocowy, który jest zdrowy. Znowu fundujemy sobie ten mechanizm, tylko oczywiście z innej strony, która nam się wydaje bardziej zdrowa. Właśnie dlatego te diety takie niskowęglowodanowe, szczególnie które mają zwiększoną konsumpcję białka, tak szybko działają, jeśli chodzi o eliminację tych problemów, czyli otłuszczanie wątroby, zmniejszanie ciśnienia itd. itp. I również klinicznie, co będę omawiać jeszcze raz na kanale, po prostu są w stanie często samodzielnie wprowadzać różnego rodzaju nowotwory w remisję. Dzięki piękne za wysłuchanie tego odcinka. Był, trzeba powiedzieć że szczerze, jednym z najbardziej takich technicznych czy skomplikowanych filmików, które opisywałem. Natomiast żeby rzeczywiście zrozumieć podłoża różnego rodzaju chorób, wydaje mi się, że trzeba omówić te mechanizmy, żeby przebić się przynajmniej do niektórych osób, bo bez omówienia tych mechanizmów to jest tylko na zasadzie, dobra, to jest tylko i wyłącznie opinia. Jeśli ktoś ma jakieś pytania, wątpliwości, zapraszam do sekcji komentarzy. W miarę możliwości postaram się na nie wszystkie odpowiedzieć. Jak zawsze polecam serdecznie moje flagowe kursy, czyli Experts Incubator, czyli tak zwane kuźnia ekspertów, czyli jak samodzielnie zapamiętywać wiedzę z dowolnej dziedziny od A do Z, czyli zapamiętywać, tworzyć zrozumienie, wdrażać informacje, czyli suchą teoretyczną wiedzę przekuć na praktyczne informacje, jakieś umiejętności. Mój drugi kurs Vocabulary Labs, czyli laboratoria językowe, czyli jak samodzielnie z kolei uczyć się języków od A do Z, żeby uwolnić się na stałe od nauczycieli, podręczników, fiszek, aplikacji itd., żeby być w stanie samodzielnie uczyć się dowolnego języka po prostu, jeśli ktoś ma na to ochotę i wycisnąć jak najwięcej z czasu z dowolnej jednostki czasu, który przeznaczamy na naukę języków. I na koniec o jeden włos za daleko, czyli jak zatrzymać i odwracać łysienie androgenowe i nie tylko, ponieważ omawiam tam różnego rodzaju też inne choroby skóry głowy. Jeśli interesują Cię właśnie tematy języków, pamięci, zapraszam do rozwinięcia opisu. Tam jest link do mojej strony universeofmemory.pl, właśnie na której można zapisać się do newslettera i tam wysyłam artykuły właśnie na takie tematy. Wszystkie badania, które poruszałem w tym filmiku, jak zawsze znajdziesz w opisie. Jeśli znajdziesz ich w opisie, to nie znaczy, że było ich za dużo i będą gdzieś tam w komentarzu fruwać. Propos komentarzy, w pierwszym filmiku przypiętym, czy w pierwszym komentarzu przypiętym pod filmikiem znajdziesz jak zawsze 3 piosenki rockowe, żeby miło spędzić czas również po wysłuchaniu tego odcinka.
I na koniec, jeśli interesuje Cię ta wiedza, którą przekazywałem, chciałbyś się szybko jej się nauczyć, polecam zostanie patronem kanału. Dla patronów tego kanału w cenie 40 zł miesięcznie dostępne są fiszki zawierające wszystkie informacje z tego filmiku i ostatnich paru dziesięciu filmików w formie fiszek. Można je szybko ściągnąć i od razu zacząć się uczyć. Również dla patronów dostępne jest forum, gdzie można mi zadawać pytania. Tam oczywiście jestem dużo bardziej aktywny niż tutaj na YouTubie, po prostu brakuje czasu. I również coś, co mi się bardzo podoba, na forum jest tak zwane badanie tygodnia, czyli raz w tygodniu publikuję tam najciekawsze badanie, które gdzieś tam mi wpadło w łapska z różnych dziedzin medycyny i omawiam je, czyli jest zawsze jakby mój komentarz dodany do takiego badania. Dzięki serdeczne jeszcze raz za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia w następnym.